Wiadomo było, że budynek zostanie sprzedany od jakiegoś czasu. Przez bardzo długo oczekiwania sprzedającego nie były zbliżone do warunków rynkowych. Skończyło się na tym, że sprzedający, firma Manowa dzisiaj, zrobił zorganizowany proces, który był prowadzony przez Cushmana. I my w tym procesie uczestniczyliśmy i udało nam się złożyć najkorzystniejszą ofertę. Podpisaliśmy LOI i prawdę mówiąc przez kilka miesięcy prowadziliśmy due diligence, które było dość skomplikowane, ale też negocjacje, które się skończyły szczęśliwym zakupem budynku 3 tygodnie temu. To, co moim zdaniem ją wyróżnia, no to po pierwsze jest to aktywo biurowe, które nie jest najpopularniejszą klasą aktywów. 2, na pewno ma element trophy asset. Ja uważam, że to aktywo jest bardzo wyjątkowe ze względu na swój wygląd, ze względu na bardzo, bardzo wyjątkowe położenie. Zawsze w pełni wynajęte korowe aktywo, które było w rękach korowych funduszy. Trochę znakiem czasu jest to, że budynek został kupiony jednak przez inwestora oportunistycznego, którym my jesteśmy. Szukamy w każdym projekcie, który realizujemy, wartości dodanej i możliwości kreowania wartości i ta transakcja nam to zaoferowała. Nie byliśmy jedynym podmiotem, który uczestniczył w tym przetargu. Była konkurencja, która nam deptała po piętach. My zdecydowaliśmy się położyć najwyższą ofertę i dlatego kupiliśmy budynek. Dodam jeszcze, co jest ciekawe w tej transakcji, to, że transakcja została sfinansowana przez bank. Finansowanie zakupu budynków biurowych, które nie są nowe, jest bardzo trudna. Także budynków, które nie spełniają obecnie, nazwijmy to, wyśrubowanych norm dotyczących efektywności energetycznej. Naszym partnerem jest tutaj mBank, który potrafił podejść do tego elastycznie, ale także przyjąć także naszą wizję dotyczącą przebudowy budynku i poprawienia jego także efektywności energetycznej, co jest naszym celem. Jak Państwo wiedzą, my mamy już track record rewitalizacji. Zresztą zaczęliśmy używać nowego słowa rehabilitacji budynków biurowych, więc planujemy go w pełni zrehabilitować. Uważamy, że ten budynek jest jednym z najciekawszych budynków biurowych. Chcemy, żeby należał do 5 najlepszych albo najbardziej prestiżowych budynków biurowych w Warszawie. Uważamy, że jest to uzasadnione lokalizacją, ale także jakością powierzchni, który ten budynek oferuje. Planujemy pełen program przebudowy budynku, który będzie obejmował fasadę, będzie obejmował także części wewnętrzne, czyli hol wejściowy, otoczenie budynków, wnętrze budynku. Chcemy, żeby było pełnej świeżości po planowanym remoncie. Jesteśmy specjalistą w przebudowie i adaptacji starych budynków biurowych. Udało nam się to zrobić z sukcesem na budynku HOP i na budynku Diona. Za budynek Diona dostaliśmy bardzo dużo nagród. Jest to odnowienie budynku z wrażliwością na otoczenie, ale także z ogromną uwagą na aspekty ESG. W tym budynku planujemy to samo. Uważam, że ten budynek jest fantastycznie położony, jest wysokiej jakości budynkiem biurowym i planujemy tę jakość podnieść. Nasz plan obejmuje nowe podejście do części retailowej. Część retailowa ze względu na swoje położenie, bycie w osi ulicy Mokotowskiej ma ogromny potencjał. Planujemy też znaczący upgrade dla przestrzeni biurowej i przestrzeni wspólnych. Ogólnie mówiąc, ma to być projekt kompletny. Każdy będzie mógł doświadczyć, że to jest de facto nowy budynek, który oferuje nową jakość. Budynek jest w 100% wynajęty i planujemy utrzymać ten poziom wynajmu. My już takie remonty robiliśmy i to się da zrobić. Oczywiście trzeba dbać o najemców i trzeba dbać o porządek. Zaczęliśmy pracować z architektami nad koncepcjami przebudowy. Jest to praca w toku. Mamy nadzieję, że w ciągu pół roku będziemy mogli wrócić do rynku z informacjami, jak dokładnie będą wyglądały zmiany w budynku Zaułek Piękna. Mamy też taką aspirację, żeby zmienić jego nazwę, ale nawet jeszcze nie jestem w stanie uchylić rąbka tajemnicy, ponieważ do tego momentu nie doszliśmy, ale jak Państwo wiedzą, zmieniliśmy nazwę zarówno budynku HOP, jak i budynku Diona. Mogę powiedzieć tak, że lubimy bardzo krótkie i wyraziste nazwy. Ciekawe, jak się skończy podejście do budynku Zaułek Piękna w tym kontekście. Zawsze jesteśmy oportunistami, także my szukamy okazji rynkowych, w których wierzymy, że jest pewne zaburzenie wartości budynku i tutaj nie jesteśmy wybiorczy, jeżeli chodzi o segment. Do tej pory robiliśmy głównie biurowce, ale patrzymy się także na logistykę, patrzymy się na retail. My niczego nie wykluczamy tak długo, jak wierzymy gdzieś tam w potencjał turnaroundu danego aktywa, będziemy tym zainteresowani. A oprócz tego od dłuższego czasu jesteśmy zaangażowani w segment PRS. Na początku roku sprzedaliśmy pierwszy
pierwszy nasz projekt na ulicy Wolskiej 171. Kupiliśmy od firmy Dantex stojący budynek, wykończyliśmy ten budynek, zaaranżowaliśmy mieszkania, wynajmowaliśmy go przez ponad 2 lata i w tej chwili sprzedaliśmy go w firmie Xior. Jest to gdzieś tam taki case study, które pokazało, że w takim formacie byśmy w stanie zrobić 35% zwrot na naszym kapitale. I od dłuższego czasu też próbujemy zbudować platformę. Nie ustajemy w tych wysiłkach i mam nadzieję, że w tym roku to nasze marzenie się spełni, więc my cały czas patrzymy się na projekty PRS-owe i planujemy w nie dalej inwestować. Jest to nasz główny fokus na 25 i 26 rok. Rynek rzeczywiście jest w takim punkcie, w którym w pewnym sensie nigdy nie był. Można chyba powiedzieć, że mamy dość poważne wycofanie kapitału zagranicznego. Jest on cały czas obecny, ale w mikroskali. Mamy cały czas aktywnych graczy regionalnych, czyli mam tu na myśli głównie podmioty czeskie, podmioty bałtyckie, trochę skandynawskie, ale nikt nie traktuje jednak rynku polskiego jako swojego głównego rynku. Raczej alokują jakieś fragmenty swoich środków na Polskę, co jednak powoduje taką pustkę, która na razie nie wiadomo w jaki sposób będzie wypełniona. Można powiedzieć, że ceny na tyle spadły, że pojawiało się coraz więcej polskich pieniędzy. Myślę, że jest coraz więcej obiektów, które można kupić dużo poniżej wartości odtworzeniowej i to jest atrakcyjne dla polskiego kapitału, który nie jest kapitałem korowym. To nie jest kapitał, który się zadawala 5% zwrotem. Bez wątpienia rozpoczyna się czas obniżania stóp procentowych i mamy to już bardzo wyraźnie widoczne w strefie euro. Mamy pierwszy przebłysk, jeżeli chodzi o polskiego złotego i o inicjatywy Narodowego Banku Polskiego. I ten trend myślę, że będzie kontynuował się przez 25 rok i on musi wpłynąć na rynek nieruchomości. I myślę, że to z czasem przyniesie poprawienie warunków rynkowych. My liczymy na to, że uda nam się jeszcze zabezpieczyć kilka projektów, zanim ten rynek, że tak powiem, się ustabilizuje i uzdrowi. Bardzo ciekawe jest, co będzie z inicjatywami dotyczącymi REIT-ów. Ja, prawdę mówiąc, uważam, że to jest ogromna okazja dla rynku, natomiast trochę nie rozumiem, dlaczego to nie jest połączone z pewną promocją, ale także pomocą w zakładaniu lokalnych funduszy inwestycyjnych nieruchomościowych, ponieważ naprawdę uważam, że najpierw powinniśmy mieć bardzo zdrową tkankę funduszową lokalną, tak jak to jest właśnie w Czechach, tak to jest w krajach nadbałtyckich, jak to jest na Węgrzech, a dopiero później powinny powstać REIT-y. Fundusze są transparentne, ale są też dużo lepiej wyspecjalizowane, się koncentrują na kreowaniu wartości. REIT-y są bardziej biernym podmiotem, który kupuje cash flow i go dystrybuuje. To nie mogą być tylko REIT-y. Trzeba mieć zarówno lokalne fundusze inwestycyjne, jak i REIT-y i to się wtedy będzie uzupełniało, ale też klient indywidualny, do którego w pewnym sensie REIT-y celują, będzie także miał wybór, ale on też wymaga pewnej edukacji, musi się z czymś oswoić. REIT-y są w pewnym sensie zagrożone, ponieważ REIT-y są notowane z dnia na dzień. Trzeba mieć silne nerwy, żeby przetrwać przedłużające się okresy rynkowe, takie jak teraz. Wyceny REIT-ów są bardzo często poniżej wartości księgowej. Znowuż fundusze inwestycyjne są od początku nastawione na określony okres czasu. Ta wartość jednostek tak nie fluktuuje. Także ja bym bardzo się cieszył, gdyby do dyskusji dotyczącej REIT-ów dodano dyskusję dotyczącą, w jaki sposób pobudzić rynek funduszy nieruchomościowych. Wiem, że nie jest to częścią tej publicznej dyskusji, ale myślę, że warto by było to powiązać, bo to jest to samo środowisko. Obydwie instytucje mają uzupełniające role.